Hello moi drodzy, czy wy to widzicie? Mój outfit. W ogóle ja wam chcę pokazać, jaka jest sytuacja. Ja musiałam dzisiaj odśnieżać samochód i jeszcze tu możecie zobaczyć. Poczekajcie, pokażę wam. Patrzcie na to, patrzcie na szyby. Jeszcze trochę. No jest tak zimno. Śnieg tu już jest. Ja w mojej narciarskiej kurtce i nagrywam. Mamy 1 listopada. Wiecie co? Miałam zrobić tego vloga, jak to Rafał mówi, którego podlinkuję pod spodem. Rafał nagrywa zwykle z pól nicości. No, a ja nagrywam z samochodu nicości chyba, muszę to powiedzieć, albo nie wiem jak to w ogóle określić. Ale nagram wam w ogóle jak tam się czujecie, jak wasz dzień mija. No, ten vlog pojawi się 2 listopada, bo tak jak wam mówiłam, no nie chciałam 1 nic wstawiać. W ogóle wiecie co, jak patrzę teraz na niebo, no to chyba tam jest księżyc. Ej, czekajcie, aż wam zaraz pokażę. Drodzy, patrzcie na to. Czy to nie jest księżyc? Chyba jest. No ja jak berety. Tu trochę śnieg leży, jak ktoś chce zobaczyć, proszę bardzo. No mamy zimę tej jesieni, jak ja to mówię. Tak to wygląda. No i księżyc. No to nie jest słońce, nie? Proste. Dobra, odwracam się z powrotem. Dobra, moi drodzy, ale patrzcie na to, ale samochód jechał i by go autobus uderzył. No nic, ja skręcam, dobra, skręcamy. Tu jeszcze samolocik leci. No nieważne. Dobra, jak to Rafał właśnie mówił z pól nicości, ja się odzywam z samochodu nicości. Powiem wam, 1 listopada, no tu się nie odczuwa. Ja dzisiaj mam w planie iść do kościoła na 19. Potem jest spotkanie z tą siostrą, z którą pamiętacie chyba, ile to było, tydzień, 2 tygodnie temu, gdzie koleżanka mnie wyciągnęła na to spotkanie z kobietami. To właśnie ta siostra prowadziła i ona jest to tydzień temu było, no. To ona jest przez 2 tygodnie tutaj w Stanach, więc zobaczymy, jak to spotkanie wyjdzie. Myślę, że w jutrzejszym vlogu wam o tym opowiem, jak będę nagrywać, jak tam to było i czy zostałyśmy, czy nie zostałyśmy. No tutaj powiem wam, się tego nie celebruję. Ja jakoś nawet nie odczuwam tego święta zmarłych. No pomodlę się, wiecie, za zmarłych, za tych, którzy niedawno odeszli, tak jak wam mówiłam, ta moja ciocia i to mówiłam wam, że 2 bliskie osoby, tak, to była ciocia i mojej drugiej cioci, córki mąż, więc no za nich, za mojego dziadka, za wszystkich zmarłych, więc no trzeba się pomodlić, wspomnieć miłe chwile z nimi, oni potrzebują tej modlitwy. I taki jest dzień, ja jadę właśnie do pracy, ludzie jadą, wiecie, tutaj powiem wam, wczoraj było Halloween, no nie? I byliśmy w Casco, gdzie ja te przebitki wam wrzucę teraz, bo stwierdziłam, czemu nie, coś wam ponagrywam, padł mi totalnie telefon, ale byłam w sekcji orzechowej i powiem wam, moi kochani, że chcę wam wstawić i dacie mi znać, czy w Polsce też macie. Ja nawet się nie spodziewałam, ja nigdy tak, wiecie, z sekcjami nie chodziłam, te orzechy, które lubię, zawsze kupuję, a nawet, wiecie co, nawet wam chyba ich nie nagrałam, bo nie było w tej sekcji takich orzechów. Te orzechy, które teraz nagrałam, to były bardziej takie fancy, let's say. No i te orzechy, no wiecie, jakieś takie, nie wiem, z osłonką musztardowo-miodową, takie, wiecie, różne. I dacie mi znać, czy w Polsce też macie tyle rodzajów orzechów. Ja się w życiu nie spodziewałam, że my mamy tyle tutaj rodzajów do kupienia. To jest szok, więc na pewno wam po tej mojej, tutaj po tym moim wywodzie, na pewno wam wstawię właśnie, co wam wstawię? Tę przebitkę z Casco, no. Myślę, że w listopadzie zaczniemy vlogi świąteczne, moi drodzy, bo ja już będę musiała zbierać moje dekoracje halloweenowe, no bo już po Halloween, 1 listopada. I ten update, który wam miałam przekazać,
to co wy myślicie, jak nazwiemy w listopadzie te vlogi jako vlogember? Czy to ma sens? Powiedzcie mi, jak był vlogtober jako oktober, to tutaj będzie vlogember jako november. Co myślicie? Tak myślałam. No i wiadomo, w grudniu vlogmas, to ja nie będę zmieniać na jakiś vlosember czy coś takiego. Ale tutaj byłby vlogember. Ja będę nagrywała filmiki takie 4, może 5 razy w tygodniu. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, myślę, że to byłby fajny pomysł. Więc ten pierwszy vlogember będzie jutro na kanale. No, zobaczymy, jak to się przyjmie. No, taka moja inicjatywa, bo powiem wam, że jeszcze na YouTubie nie widziałam takiej nazwy. Vlogember. Tak każdy wiecie, jako... jak to ludzie robią? Reset? Monthly reset robią? Nie, ja nie będę robiła żadnego resetu. Ja będę działać do przodu. W ogóle wiecie co? Jak spoglądam na statystyki, no to wam się ten filmik mój pogadankowy podobał. Tyle wyświetleń, że ja w szoku jestem, więc może jakieś pogadanki będziemy tworzyć, bo Karolinka ma coś tam do powiedzenia w niektórych tematach. Może nie jestem jakąś masterką w jakichś tam tematach, ale coś do powiedzenia mam. No i wiecie co jeszcze mogę wam powiedzieć ciekawego? Co to mi się tam... Czekajcie. Coś mam chyba w bagażniku, że mi się tam przewraca. No, co więcej... O! Co do cukierków. Rozumiecie? To chyba żadnych dzieci u nas nie było. No nie wiem, może ktoś dzwonił, wystawiłam te moje torebeczki na zewnątrz. Może jakieś dzieci pukały, czy coś, nie chciały brać. Nie wiem. Nikogo nie było. Rozumiecie to? Nikogo, więc nie wiem. Porozdaję dla kogoś. Albo zawiozę gdzieś komuś, dla jakichś dzieci. No nie wiem. Nie mam nawet. Mam koleżankę, która ma bejbiczka, ale on ma roczek będzie miał. No to on by takich zabaweczek, wiecie, nawet by się nimi nie bawił. Nie daj Boże, by jeszcze do buźki sobie wsadził. A tak, ja nie mam dzieci tutaj, powiem wam. No mam sąsiadkę. Jestem ciekawa, czemu one nie przyszły. Te dziewczyny jej. No zobaczymy. Muszę się jej podpytać, jak ją złapię. Więc widzicie, tak to jest z dzieciakami. Może też dzieci nie przychodziły, bo była ta pogoda, wiecie. Tak było zimno wczoraj, tak śnieg sypał. A że ja mieszkam w bloku, nie mieszkam w domu, to może też dlatego. A u nas w bloku, no mam tylko tą sąsiadkę, która ma 2 już takich, wiecie, większych dziewczynek, a tak to w ogóle dzieci nie ma. Więc no może to jest to. No, tak myślę. Co więcej, moi kochani? Nie wiem, co więcej. Nie chcę się za bardzo rozwodzić, żeby, wiecie, tak pleść głupoty o niczym. Mogę wam jakieś plany przedstawić. No to dzisiaj, już na dzisiaj wam plan przedstawiłam. Jutro jest czwartek. Jutro też mam w planie iść do kościoła. A jutro idę na paznokcie do mojej Pati. To już chyba też wam mówiłam. Umówiłam się, bo już mam odrost. Zobaczymy, jaki kolorek wybierzemy. No, ta Pati też ma kanał na YouTube, więc podlinkuję wam też tutaj. Ona o paznokciach nagrywa filmiki, więc bardzo jestem z niej dumna, bardzo się cieszę, że zaczęła. No bo, wiecie, dziewczyna ma talent, więc czemu nie pokazywać tego dla ludzi? Więc też wam ją podlinkuję. No to jest odnośnie Pati na jutro. No i też trzeba będzie popracować. W piątek idziemy wieczorem w odwiedziny też do znajomych. Też mają takiego malutkiego babyczka. Też, no nie wiem, 3 miesiące ma to dziecko. Więc pójdziemy na herbatkę wieczorkiem. W piątek. Tak? To będzie w piątek. Tak. Co więcej, na weekend plany nie wiem jeszcze. To wam dam znać. No. I myślę, że już teraz zaczniemy, kurczę, filmiki świąteczne, moi drodzy. Ja już czuję, kurczę, zimę, święta, bo patrzcie, śnieg nasypał. No niby słoneczko jest, jeszcze te liście takie są żółte i w ogóle na drzewach, ale jak jest śnieg, to już wiecie, to już są święta, nie? Dobra, moi kochani, nie chcę tego przedłużać. Wstawię wam te filmiki. O, jeszcze wstawię wam ze stacji benzynowej, w której byłam ostatnio. Jakieś tam przebitki zrobiłam. Zobaczycie ceny, jakie tutaj są. To już było wieczorkiem. Kiedy ja byłam? 2 dni temu, 3 dni temu? Już nawet nie pamiętam, kiedy byłam. I zapomniałam wam ostatnio wstawić, więc będzie teraz przebitka z Casco i ze stacji benzynowej. No, ale w Casco, mówię, te orzeszki nagrałam, ale nie nagrywałam nic świątecznego jeszcze. Kiedyś wam tam pokazywałam. I najlepsze jest to, jak zobaczyłam, czajcie to, choinki czy coś, $100 tańsze już. Wszystko, no wszystko na promocjach. Święta są za 2 miesiące. Dobra, za mniej niż 2 miesiące. I
Już promocje na wszystko. Ja nie rozumiem tego systemu. Nie wiem, może wy rozumiecie, to dajcie mi znać, o co w tym w ogóle chodzi, bo ja w ogóle tego nie rozumiem. Już może w Starbucksie nawet są jakieś jesienne, zimowe kawy czy herbaty, chociaż u nas, wiecie co, nie ma fajnych takich kaw czy herbat jak u was w Polsce. Tutaj jak herbaty chcecie, to jest tak beznadziejna, no nigdy wam cytryny nie dadzą. Tu nie ma. To jest taki fakt o amerykańskich, nie wiem, jakichś restauracjach czy co, że jak zamawiacie herbatę, to wam dają w czajniczku i tyle. Nie ma żadnej cytryny, żadnego fajnego miodziku. Nie ma czegoś takiego, więc lipa troszkę, moi drodzy. Dobrze. Wstawiamy teraz przebiteczki. Pooglądacie sobie. I wydaje mi się, że to by było tyle w tym vlogemberze, moi drodzy. Dzień pierwszy vlogembera. No wy zobaczycie to 2 listopada, ale to taki dzień pierwszy, ale nie będę tego nazywać vlogember 1, 2, 3, 4. Nie, po prostu jakąś tam nazwę zapodam. I tyle, kochani, więc bardzo w ogóle wam bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście, że subskrybujecie, komentujecie, lajkujecie. Wpadajcie na mojego Instagrama, bo tam jestem na bieżąco. No, bardzo wam dziękuję. I jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, proszę, zapraszam do subskrypcji, do kciuka w górę, do komentowania. No, bardzo wam dziękuję, że jesteście. Jeszcze raz powtarzam, no ale dobra. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że też macie słoneczko. Buziaczki, do usłyszenia. Pa. Moi drodzy, jesteśmy znowu w Costco i pokażę wam dzisiejsze zakupy. Chlebek, który jest przepyszny, go się rzuca do piekarnika i piecze. Przepyszny jest, on chyba kosztował 5,99. Jajka do ciast czy czegokolwiek. Kapusta kiszona. Awokado wzięłam. Mówiłam wam wcześniej, że ich jest dużo w torbie, ale dzisiaj mieli takie has. Twarde jak skała, ale zobaczymy. Miód. Bardzo go polecam. I nowość, chyba nie widziałam tego wcześniej. Skoro przychodzę od jutra na lepsze odżywianie, to wzięłam takie organiczne, z ciemną czekoladą, takie, no nie wiem, chunks. Takie ciasteczka jakby z płatkami owsianymi. Mają naprawdę spoko skład. I zobaczymy. Spróbujemy, moi drodzy. Więc takie zakupy. Zgadnijcie, ile ja mogę za to zapłacić. Wszystko. Pokażę wam potem cenę. Więc tak to wygląda. Dzisiaj jeszcze chcę wam pokazać sekcję tych snaków tutaj. Na przykład takie, widzicie? Saszetki z orzechami kosztują $10. Praliny, takie słodzone orzechy pecans, $14. Tutaj mamy Honey Rusted Nut Mix, czyli takie orzechy z taką karmelizowanym miodem jakby za $13. Tutaj są peanuts, czyli orzeszki ziemne za 8. Czekajcie, tak wam pokażę. Tutaj za dyszkę peanut butter chocolate mix, czyli takie czekoladki z masłem orzechowym, takie różne za dyszkę. Cashews, orzechy nerkowca za 18. Tutaj za 12 brazylijskie orzechy. Za dychę mamy prażone migdały z czosnkiem i ziołami. Tutaj też cashews mamy, czyli orzechy nerkowca. O wow, masło i toffee za 8. Tutaj sneki, czyli orzeszki ziemne, cashews, czyli orzechy nerkowca i migdały za 15, taka cała baksa. Tutaj są różne sneki, taka mieszanka, jakieś nawet są suszone owoce za 29. Tutaj taki mamy miks. Właśnie wszystko tu jest, nawet M&M'sy. Oh my god, ale to jest ogromne. To ma prawie 2 kg za $12. Tutaj mamy takie Korean barbecue, boiled flavor, ale cóż to jest? To chyba też są migdały za 11,49. Tutaj jakaś specjalna edycja, karmel z cynamonem, też migdały za dyszkę. Tutaj peanut butter chocolate mix, mamy też zadyszkę. Keto snack, proszę bardzo, jak ktoś jest na diecie keto. Pecans, orzechy pecans, hazelnut, orzechy, czy to są orzeszki ziemne? Hazelnuts.
cheese bites, jakieś kawałki sera, brazylijskie orzechy, macadamia. Nie, hazelnuts to są, jakie to są orzechy hazelnuts? Dajcie mi znać. Laskowe, o, za 13. Tutaj migdały i pecan clusters, takie wiecie, takie coś. Zadychę. Tutaj też mamy taką mieszankę orzechów nerkowca i z migdałami i z ziarnami dyni. Takie wiecie, kawałeczki za 9. Tutaj honey mustard, o wow, musztarda i miód. Taki snack, widzicie? Za 12. Tutaj są jeszcze takie mieszanki. Nie wiem, macie też w Polsce tyle takich różnych mieszanek? Heart healthy, czyli dla zdrowia serca, mieszanka orzechów. Kilogram za dychę. Tak to wygląda, moi drodzy, jeśli chodzi o snaki. Chcę tutaj wam pokazać. Tutaj mamy pistacje, moi drodzy. Czyli tu kilo 36. I one są prażone i solone za 17,89. Tam widzę. Tak? A nie, te są za 17,89. Kilo 36. A to jest ta firma Kirkland, czyli kaskowa firma. To one są za 15. Tutaj mamy ceny. Tutaj są, widzicie, już obrane pistacje za 15. Też prażone i solone. 680 gram, $15. Tutaj całe orzechy nerkowca z solą za 12,49. Organiczne. Niesolone i nieprażone za 14. Tutaj też mamy unsalted cashews, proszę bardzo, kilo za 12,49. Tutaj niesolony taki miks orzeszków za 14. Tutaj solone miks orzeszków za 13. Proszę bardzo. Tutaj prażone na sucho migdały za dychę. I tu jeszcze mamy te orzeszki macadamia. 680 gramów za $19. Więc moi drodzy, do wyboru, do koloru. Naprawdę. O, tu jeszcze mamy takie już opakowania malutkie, że można sobie wziąć. I tutaj jest high energy, czyli wysoka energia. To nie dla mnie. Omega i antioxydant mix. I co my tu mamy w ogóle? Pineapple, czyli ananas, banany, kokos, żurawina, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, papaja. Tutaj omega, orzechy włoskie, suszone mango, migdały, żurawina i ziarna dyni. I tutaj co my mamy jako antioxydant? Rodzynki, orzechy włoskie, ciemna czekolada, borówki, orzechy pekan i żurawina. I to kosztuje $14,79. To są sneki, moi drodzy. O, jeszcze tutaj też taki trail mix. Widzicie? Z M&M'sami, orzeszki ziemne, rodzynki, migdały, orzechy nerkowca za $14,99. A tutaj są takie granole, takie malutkie. Mixed berry, czyli mieszanka różnych tam owoców, tych berries. I chocolate chip, czyli kawałki czekolady za 12. W ogóle chcę wam pokazać, bo będę tankować samochód, jak to u nas wygląda. Wiecie, moi drodzy, nie wiem, czy w Polsce też tak jest, ale tutaj bum, przykładamy kartę. O, tap not working, dobra, bo teraz już zmieniają nawet, że tap works, dobra. Widzicie to? Tak to wygląda, procesuje się. Tutaj mamy za 3,47 za galon. Dobra. Complete. Remove nozzle, dobra. Robimy, otwieramy nasz. Robimy. Boom. No i zobaczcie, tutaj klikamy. Ja 87 biorę. Naciskam. Boom. Leci. Beginning, dobra. No i tutaj, jak wiecie, skończy się, to będzie skończone. Wszystko tutaj, ale też są sklepiki takie, jak możecie zobaczyć. I tam, wiecie, sprzedają takie, nie ma jak na Orlenie hot dogów. Są nadal te hot dogi na Orlenie? Dajcie mi znać. Ale tak to wygląda. Są stacje i po prostu wkładacie kartę i bum. No. Takie małe updatestwo. No ale pada. Patrzcie, jaki jest gloomy day dzisiaj, tak zwany. Kropi, taka mrzawka, no typowa jesienna pogoda. I nikogo tutaj nie ma, więc jakby była północ, to bym się bała, moi drodzy.
No. O, tam Deli for You jest nawet. Dla wszystkich, którzy lubią, pozdrawiam. A tu jest rachunek, ile zapłaciłam. $40 za 11 galonów, czyli to jest około 44 litry. $40, czyli to jest jakieś 160 zł, powiedzmy, za 40 litrów. Więc u nas jest za litr, powiedzmy, 4 zł. Jeśli się pomyliłam w obliczeniach, proszę matematyka jakiegoś, żeby mnie poprawił.